Cóż, znalazłem tą płytę w moim pokoju. Pewnie jest po cięciach w budżecie. I nie wiem, o co w niej jest. Może gra, może jakieś inne animowane coś. A to z tyłu to nie mam pojęcia, co to jest. I dlatego postanowiłem sprawdzić to razem z wami. Mam nadzieję, że to nie zabije mojego laptopa. No dobra, kolego. Wskakuj. Co jest? No właśnie. No już, nie wstydź się. Laptop cię nie zabije. Ewentualnie ja to zrobię. Superancka. Noż ja pier... Zdaję sobie sprawę z tego, że temat, w który wkraczam, jest bardzo kontrowersyjny, ale żaden polski kanał YouTube nie zrobił filmu na ten temat z perspektywy tego, czym ma być Yandere Simulator. Dlatego z dumą przyjmę tytuł pierwszego polskiego youtubera, który publicznie wyraził opinię inną niż to, co głoszą fani tejże gry. Ale najpierw disclaimer. Po pierwsze, przedstawiony film nie jest w jakikolwiek sposób przesadzony, ale to, co na nim powiem, nie powinno być brane jako prawo. Macie możliwość wyrażania swojej opinii i powinniście z tego korzystać. Po drugie, zastanówcie się, co będziecie pisać w komentarzach, gdyż komentarze typu O Jezu, ale z ciebie gremlin, Yandere Simulator to najlepsza gra, Yandere Dev jest super, a ty gówno wiesz o tworzeniu gier. niczego nie wnoszą do dyskusji. Sekcja komentarzy jest od tego, by wymieniać swoje poglądy co do tematu i wyrażać opinię o filmie. Do ciebie mówię, TKNV. Po trzecie, to może być jedyny film o Yandere Simulator na tym kanale, ale jeśli będzie coś, o czym będę musiał powiedzieć, zrobię o tym kolejny film. Po czwarte, Yandere Devie, zanim mnie pozwiesz o korzystanie z materiałów związanych z grą, miej świadomość, że istnieje coś takiego jak prawo cytatu. Jeśli pozwiesz mój film, to prawdopodobnie zszargasz swoją wątpliwą już reputację. Skoro mamy to już za sobą, przejdźmy do opinii jakże dobrej giereczki. Tak w ogóle, to, że powiedziałem dobrej, nie znaczy, że jest dobra. To był sarkazm. Ale wypadałoby najpierw wspomnieć parę słów o samej grze. Yandere Simulator to gra tankowa pomieszana z sandboxem? Chyba coś w ten deseń. Choć patrząc na to, iloma grami się inspiruje, nie jestem w stanie stwierdzić, czym ma być. Muszę tutaj nadmienić, że od rozpoczęcia prac nad tą grą minęło 6 lat i do tej pory nie mamy wersji demonstracyjnej. Jeszcze do tego wrócę. Część pierwsza. Fabuła i historia Jajano. Zacznijmy od czegoś, co nadaje sensu naszym poczynaniom w grze, a mianowicie od fabuły. I muszę od razu coś powiedzieć o fabule. Ona jest beznadziejna. Myślałem, że ta gra ma być symulatorem Yandere, a nie symulatorem wattpadowego fanfika. Głównym punktem fabuły jest przypadkowe spotkanie Ayano z Taro, naszych głównych bohaterów. O Taro jeszcze sobie porozmawiamy. Wpadają na siebie, spadają na tyłki, a teraz uwaga. Miłość od pierwszego wejrzenia. Motyw tak oklepany, że aż najczęściej wykorzystywany w jakichś pierwszych, lepszych romansidłach i miłosnych fanfikach. Kto wie, czy przypadkiem nie został z tego wzięty. Ogółem fabuła sprawia wrażenie napisanej na kolanie i nie pozwala postaci Yandere, by porządnie zabłysnęła. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby gra była swego rodzaju parodią. Co do reszty historii nie musimy ogrywać kompletnie zbagowanej gry, żeby ją poznać, gdyż kanał YouTube Yandere Deva i oficjalna strona Yandere Simulator daje nam niemało informacji o postaciach, które można przeanalizować. To jest jedyny moment, kiedy możemy się cieszyć z niedostatecznej uwagi poświęconej grze.
O ile ogólna historia gry jest zabawnie słaba, o tyle tło fabularne głównej bohaterki jest sprzeczne z definicją yandere, o której jest ta gra, i ogółem nie trzyma się kupy. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Nasza główna bohaterka miała dziwne dzieciństwo. Ayano Aishi, bo tak się nazywa, zachorowała na nieuleczalną chorobę, która sprawia, że dziewczyna nie potrafi odczuwać emocji. Gdy dorastała, była wyśmiewana w szkole. Nie dlatego, że nie odczuwała emocji, ale nauczyła się ich udawania, dzięki czemu mogła żyć względnie spokojnym życiem. Potem dowiadujemy się, że jej mama, Ryoba Aishi, też miała tą chorobę, lecz zapewniała córkę, że zacznie odczuwać emocje, gdy odnajdzie wyjątkową dla niej osobę. Jednak jej tata starał się ją z tego wyleczyć, ale to nie poskutkowało, żyła jako skorupa bez uczuć, potem Ayano spotyka Taro, coś tam, start gry. Teraz pewnie się zastanawiacie, co jest z tym nie tak. Według definicji, yandere oznacza osobę, która początkowo jest miła i przyjazna, czasem nawet nieśmiała, by potem zmieniła się w osobę wrogą z tendencjami do chorób psychicznych. Przynajmniej tak przeczytałem. Nie zgadza się z tym fakt, że Ayano prawdopodobnie od początku nie miała emocji, co mocno zaprzecza definicji. Przez co jestem zmuszony powiedzieć, że Ayano jest psychopatką. I nie, Ayano nie jest nową Yuno Gasai. Przestańcie! W dodatku w filmie mówiącym na ten temat sprawdza ją zwyczajny lekarz. Skąd on ma wiedzieć, czy jest psychopatką? Mógł przynajmniej zauważyć, że coś jest nie tak, zanim zalecił wizytę u dziecięcego psychiatry. To brzmi, jakby traktowali chorobę psychiczną jak katar. Potem w tym samym filmie mowa o tym, że Ayano odczuwa żal z powodu nieudanych prób ojca w uleczeniu jej choroby. Skoro nie potrafi odczuwać emocji, to dlaczego odczuwa żal z tego powodu? Muszę zaznaczyć, że nauczyła się fałszować emocje dla swojego ojca i potem zaczęła być ośmieszana, bo nie była normalna. Ale zaraz. Ona nauczyła się tego z powodu dokuczania. Może mi ktoś wyjaśnić, jak to w ogóle działa? I po co tyle zachodu z lekarzem, skoro mama Ayano wiedziała, co dziewczynie dolega? Dlaczego jej historia ma więcej dziur niż kawałek sera szwajcarskiego? Długo mnie nie było? Ogółem Ayano złamała wiele zasad postaci yandere, a oto kilka z nich. 1. Yandere nie popełnia masowych morderstw, jakby był w bufecie. Yandere nie ma prawa być seryjnym mordercą, ale seryjny morderca może być yandere. 2. Nudna osoba, słaba historia. Po co w ogóle powstałaś, dziewczyno? 3. Natychmiastowa miłość to słaby sposób na wprowadzenie wątku miłosnego dla yandere. Tyle w temacie. Cześć druga! Postacie! Na temat postaci nie będę się za bardzo rozpowiadał, gdyż albo są nudne, albo przeseksualizowane, albo są dosłownymi zżynkami innych znanych postaci. A na dodatek niezbyt mam na to czas. Jednak muszę powiedzieć coś o Taro. Rywalek jest 10, a wszystkie, plus jedna psychopatka, przyczepiły się do jednego faceta, który dosłownie niczym się nie wyróżnia. Może to dlatego, że jest zwyczajny? Nie mam pojęcia. Ale no, nie mogę się zbytnio przywalić do designu, bo jest zbyt zwyczajny. No i jest kwestia tej kontrowersyjnej Trójcy Świętej. Ja tego nie będę tłumaczył. Niech yandere dev się tłumaczy z rywalek w postaci pielęgniarki, nauczycielki i młodszej siostry. Część 3. Zawartość gry. Mam na tą okazję idealną zabawę. Pijackie wyznaczanie niepotrzebnych rzeczy. Pijemy kieliszek za każdym razem, gdy znajdę coś niepotrzebnego lub coś, co jest kompletnie przekombinowane bądź skradzione. Ciekawie się zapowiada. Zaczniemy od bardziej oczywistych rzeczy. Modele postaci. Niby placeholdery, ale podobno zostaną w grze. To chyba podchodzi pod kradzież. Tego jednak nie zaliczymy, ponieważ nie wiemy, czy rzeczywiście pozostaną w grze. Tu muszę dokonać korekty, ponieważ zrobiłem dokładniejszy research i okazało się, że obecne modele zostaną w grze. I te same modele zostały jednak kupione, więc tutaj można yandere deva częściowo rozgrzeszyć. Częściowo,
bo mówił, że to będą placeholdery. Jedna rzecz jest jednak pewna. Pokój Ayano został wzięty prawdopodobnie bez pozwolenia. Kradzież to samo z jej domem i żeby było zabawniej, jest od tego samego autora. Też kradzież. Sala gimnastyczna też jest kradziona. Basen na terenie szkoły też jest skradziony. Nie powiem z czego. Ukradł nawet trawę ze wszystkich rzeczy. Trawę! Nawet easter eggi są kradzione. Na przykład Bad Time Mode, który kradnie muzykę, postać i elementy z Undertale do tego stopnia, że aż sam Toby Fox kontaktował się w tej sprawie z Yandere Devem. Cyrano Mode ma model 3D postaci z serii Touhou i był nawet easter egg z Kizuną AI, który wykorzystywał postać bez pozwolenia. Może lepiej skończę z tą głupią zabawą, bo nie chcę ponosić ewentualnej odpowiedzialności za czyjąś słabą głowę, więc proszę wywalić ten licznik. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze wiele rzeczy, które były kradzione bądź wykupione, ale nie starczy mi na to filmu. Zresztą sami możecie znaleźć o tym informacje. Jesteście mądrzy. Dacie sobie radę. Jednak musicie przyznać, że graficznie gra wygląda jak zlepek niepasujących do siebie modeli, które w żaden sposób się nie dopełniają. Jeśli miałbym do czegoś porównać tą grafikę, to powiedziałbym, że widzę w tym grę ze wczesnych lat PlayStation 2. Przejdźmy na krótko do czegoś, co ma się pojawić w wersji zawierającej Osanę. W oficjalnej wersji demonstracyjnej pojawi się Raibaru Fumetsu, która pełni rolę ochroniarza dla pierwszej rywalki, przynajmniej w demo. Dziewczyna odwala dobrą robotę, może nawet zbyt dobrą, jednak nie mogę się odczepić od faktu, że jest technicznie niezniszczalna. W normalnych okolicznościach nie da się jej zlikwidować, a nawet jeśli się uda, to prawdopodobnie skończy się to na zbagowanej scenie końca gry. Pretekstem do jej obecności są ochroniarze w Hitmanie. Miała być ochroniarzem, a zrobił się z niej Terminator w wersji anime. Wracając do tematu. W grze możemy znaleźć takie rzeczy jak dwie gry na konsoli w pokoju Ayano, dość mocno inspirowane Touhou i Castlevanią, Grocepcja, jakiś mały dystrykt handlowy, gdzie można kupić jakieś prezenty dla senpaja, majtki, do tego jeszcze wrócimy, bo jest z nimi dość ciekawy motyw. Mamy oczywiście szkołę, dokonujemy interakcji z uczniami, nieważne jak brutalne by nie były. Chodzimy na lekcje, rozwijamy jedno z 5 głównych statystyk i stalkujemy Taro. Są także kluby, minigry, rzeczy związane z lore, Snap Mode, Mission Mode, o Jezu Chryste, sporo tego jak na demo. Właśnie, Snap Mode! Jeśli mam to opisać w jednym zdaniu, brzmiałby tak. Snap Mode to game over z dodatkowymi krokami i bez jakiegokolwiek znaczenia. Nawet nie trzeba nic robić, gdyż jeśli będziemy zwlekać z czymkolwiek, to po jakimś czasie gra zrobi to za nas. Możemy w tym czasie pójść na spacer, albo wyprowadzić psa, albo poczytać książkę, albo zagrać w lepszą grę. Mission Mode. Tutaj Yandere Dev chyba inspirował się kontraktami z Hitmana, ale patrząc na to, w jakim stanie jest sama gra, to jest co najmniej zbędne. W dodatku, jeśli chcemy szybciej się dostać do oficjalnego Discorda gry, musimy przejść ten tryb chociaż raz. Ale po co się wysilać, skoro ryzyko otrzymania bana dalej jest duże? I tak można to łatwo obejść. Weźmy też pod uwagę, że do tej pory mogliśmy to wszystko zobaczyć w wersjach debugowych, więc różnice między wersją debugową a wersją demonstracyjną raczej będą małe. Mieliśmy jeszcze powrócić do tematu majtek w grze. Jeśli chodzi o te, które może założyć sama bohaterka, to dają one różne bonusy. Wszystko fajnie i pięknie, ale dlaczego to musi być bielizna? Mogło to być coś innego, jakieś akcesorium albo biżuteria. Nie! Muszą być majtki! Majtki mają w tej grze drugie zastosowanie, gdyż można robić zdjęcia majtek i je wysyłać do infochan, bo tego chcę za przysługi. Jakim trzeba być perwersem, żeby wymyślić coś takiego?
To mnie utrzymuje w przekonaniu, że Yandere Dev rzeczywiście może być co najmniej zboczeńcem. To ostrzeżenie po uruchomieniu gry może mnie pocałować tam, gdzie kręgosłup kończy swą szlachetną nazwę. Postacie mają 18 lat lub więcej. Co za bzdura! Już Cortex w kostiumie Coco jest bardziej przekonujący. Podsumowując, jeśli pełna wersja w ogóle wyjdzie, to prawdopodobnie będzie wersją demo powtórzoną 9 razy, gdyż wszystko, co mieliśmy zobaczyć z tych ważniejszych rzeczy, już mieliśmy okazję zobaczyć i wypróbować. A to, że większość postaci jest niepełnoletnia, to niepodważalny fakt. Część 4. Kod. To jest temat, o którym nie można mówić bez wejścia do strefy dramy. Więc... Optymalizacja konkretnych skryptów była przytaczana dość często. Zresztą nie bez powodu, ale nie patrzę na inne skrypty stworzone przez samego... DevPaya. Nie wymyśliłem tego przezwiska. Fani naprawdę go tak nazywają. Sam fakt, że to powiedziałem, sprawia, że czuję się brudny. Przytaczając wady kodu gry, patrzyli głównie na skrypt uczniów, nie zwracając uwagi na resztę skryptów. Może reszta skryptów nie jest taka zła, jak się wydaje, ale złożoność skryptu uczniów, jak i fakt, że wszyscy uczniowie go dzielą, niestety źle się odbija na wydajności gry, jak i na wydajności pracy nad grą. Nawet na gamingowych komputerach może chodzić wolniej niż GTA 5, a to tylko dlatego, że skrypt co sekundę sprawdza czas w grze. Słyszałem nawet, że modele użyte w grze także oddziałują na jej wydajność, co może być prawdą. Użycie stanowiska Switch pewnie by polepszyło sytuację, gdyby dev chociaż chciał tego użyć, a potrafi tego używać. Raz to pokazał. Dosłownie raz, w jednym małym skrypcie. Za bardzo nie znam się na kodowaniu, ale za to mogę odesłać do tego filmu. Spoktor wyjaśnia w dość przystępny sposób, jak to wszystko działa. Przyślijcie mu pozdrowienia ode mnie. A, właśnie. Kiedyś doszło do opublikowania kodu źródłowego gry na GitHubie. Yandere Dev mówił, że nic nie znaczy, a później się okazało, że został zdjęty przez samego Yandere Deva. Przypadek? Nie sądzę. Honorowa wzmianka. Zasady oficjalnego serwera Discord. Za namową znajomego postanowiłem wspomnieć o zasadach panujących na oficjalnym serwerze gry. Musicie wiedzieć, że od niektórych punktów regulaminu można odczuć pasywną agresję. Przykładowo, nie gadasz po angielsku? No to spadaj. Jesteś na serwerze z bliską dla ciebie osobą? No to nie okazujcie miłości. Dyskutujesz na temat wieku postaci w grze? Ban na twarz i wynocha. Jeśli twoje zachowanie jest bardzo niedorosłe, zostaniesz usunięty z serwera. I kto to mówi? Możesz wyrażać konstruktywną krytykę na temat gry. Z tego co wiem, to nie umiesz tego przyjąć. Pisz każdą wiadomość, jakby sam Yandere Dev patrzył ci przez ramię. Bo to robi. To jest chore, nawet jak na Yandere Deva. Nie publikuj rzeczy zawierające dziwne fetysze. Ponownie. I kto to mówi? Koleś, który dał nauczycielkę jako rywalkę i robi z siebie kompletnego zboczeńca na streamach. Złamcie jakąkolwiek zasadę, chociażby nieświadomie, a zostaniecie wyrzuceni z serwera bez możliwości powrotu. Korea Północna Discorda. Właściwie to ta sama sytuacja jest w przypadku subreddita, z którego sam zostałem zbanowany. Nie powiedzieli dlaczego. Nigdy nie mówią. Jeśli szukacie grupy Yandere Simulator, która jest najmniej toksyczna, to grupa na Amino jest najlepszym wyborem. Tak więc, słowami epilogu, Yandere Simulator nie jest zbyt dobrą grą. Powiedziałbym nawet, że jest gorsza od Sonic 06. Nie ma co ukrywać. Yandere Dev ugryzł więcej niż mógł przełknąć, stawiając sobie za cel stworzenie gry tak skomplikowanej jak Persona 5 i Hitman razem wzięci, a i tak ledwo daje radę. Od rozpoczęcia prac nad grą w 2014 roku minęło ponad 6 lat,
a Yandere w końcu ogłosił, że wyda Osanę w lipcu. Ale lepiej się tak nie cieszyć, bo potem się okaże, że przełoży to na wrzesień bez żadnego powodu. Jeśli gra ma w jakikolwiek sposób osiągnąć sukces, to ten sukces niekoniecznie będzie związany z opinią graczy. Co najwyżej będzie finansowym sukcesem. I tylko finansowym, patrząc na to, ile dzieci ma w fanbazie. Cieszcie się darmową wersją póki możecie, gdyż po wydaniu drugiej walki demo stanie się płatne. Kto by chciał płacić za demo gry, na której ukończenie czekało się 6 lat? Powiedziałbym, że warto wesprzeć twórcę, gdyby rzeczywiście było warto. Jest możliwość pieniężnego wsparcia poprzez Patrona. Można zapłacić dowolną subę, by po prostu wesprzeć projekt, albo zapłacić $100. Powtarzam, $100, żeby zostać uznanym za oficjalnego patrona i za swoje logo w miejscu, które można natychmiast pominąć. Sorry bardzo, ale ta gra w obecnej formie to śmierdziel, który zhańbi reputację niezależnych twórców gier. Wiecie, jak u mnie robimy z takimi śmierdzielami? To. Swiggity swoody, I'm going for a booty. No i się pali. Cięcia w budżecie się opłaciły.